My jesteśmy na etapie budzenia się. Te pieniądze, no to fajnie, dobrze je mieć, ale one niczego absolutnie nie załatwiają. Ale naukowcy już udowodnili, że serce ma te same połączenia neuronowe co mózg. Ten, kto nie jest świadomy tych zmian, to będzie chodził do lekarza częściej, będzie brał tabletki od bólu głowy częściej, nie będzie wiedział, co się dzieje, będzie to nazywał złym samopoczuciem. Gdybyście porozmawiali z polskim przedsiębiorcą na temat duchowości, no to by powiedział, że duchowość, jasne, jak najbardziej, chodzę do kościoła, wierzę. Jeśli chcesz więcej wiedzy, energii i konkretnych narzędzi do transformacji życia, subskrybuj nasz kanał. Kliknij dzwoneczek, żeby nic Cię nie ominęło. Ale to, co mnie cieszy, to, co widzę też, rozmawiając, tak jak wspomniałem, z takimi topowymi przedsiębiorcami w Polsce, gdzie to są już liderzy w swoich branżach. To myślę, że nie powiem tutaj na wyrost, bo to było akurat takie szkolenie, które takie osoby zrzeszało. I to, co zauważam, to, że tak naprawdę, czy ktoś jest liderem w swojej branży, czy ktoś jest zupełnie na razie w innym miejscu swojego życia, tak naprawdę problemy z reguły mamy wszyscy te same. To, co wyróżnia liderów branży, to, co wyróżnia takich, można powiedzieć, topowych przedsiębiorców w Polsce, jest to, że oni się szkolą, że oni wiedzą, gdzie mają swoje deficyty, a jeżeli jeszcze nawet nie wiedzą, to czują, że można zrobić więcej, że można w jakiś sposób polepszyć jakość swojego życia, czy to biznesową, czy to można powiedzieć tą bardziej osobistą, i gdzieś tam poszukują. I to, co mnie najbardziej cieszy, to, że gdy ja przed nimi występuję, kiedy mówię o tych tematach, które na co dzień poruszamy przed Wami, czy to na live'ach, czy na szkoleniach, czy na warsztatach, to gdy mówię o takich rzeczach, to tam praktycznie nikt nie jest zaskoczony. Wszyscy to czują, wszyscy wiedzą, że naturalnym kierunkiem jest rozwój duchowy, rozwój osobisty, rozwój swojej świadomości, bo wiele osób może dojść do ogromnego majątku, mieć setki milionów, miliardy nawet złotych na koncie, aczkolwiek ostatecznie te pieniądze są bezwartościowe, jeżeli sami nie będziemy mieli poczucia spokoju w sobie, czyli tego braku stresu, lepszych relacji i więcej wszystkim czasu, żeby się tymi pieniędzmi cieszyć, i najlepiej jeszcze ze swoimi bliskimi, gdybyśmy się mogli cieszyć tymi pieniędzmi. Więc pewne obszary są niezmienne, jakości naszego życia, które można by usprawniać. I też rozmawiając gdzieś tam w kuluarach, widzę, jak jest coraz większe zainteresowanie tą tematyką ogólnie, bo powiem Wam szczerze, 10 lat temu, 20 lat temu, to gdybyście porozmawiali z polskim przedsiębiorcą na temat duchowości, no to by powiedział, że duchowość, jasne, jak najbardziej, chodzę do kościoła, wierzę, albo jestem wierzący, ale nie praktykujący, aczkolwiek myślę, że Wy już dobrze wiecie, że duchowość nie ma z wierzeniem, ani z wiarą, ani przede wszystkim z Kościołem nic wspólnego. To jest temat dużo większy, dużo szerszy i tak naprawdę każdy z nas rozwija się duchowo. Każda sekunda Waszego życia jest Waszym rozwojem duchowym. Czy to jesteście tego świadomi, czy nie. Wy akurat, większość z Was jest, dlatego tu jesteście. Ale nawet ci, którzy według Was zupełnie nie rozwijają się duchowo, albo są na poziomie rozwoju duchowym -200, to jest też ich droga, to jest ich... Tak wygląda ich rozwój, może tak. Więc nie ma co osądzać, że ktoś jest dalej, ktoś jest bliżej. Każdy rozwija się duchowo w swoim tempie. I na każdego przyjdzie pora. Tą dla mnie, z mojego punktu widzenia, ogromną przewagą dla Was, czy dla wszystkich innych jest to, że Wy świadomie inwestujecie w ten rozwój duchowy. I to jest przyszłość, która tak naprawdę już nadeszła. Myślę, że też dajcie znać, czy też zauważacie to, że coraz więcej osób się gdzieś tą tematyką interesuje. I to dotyczy już wszystkich grup społecznych. Wszystkich grup społecznych to dotyczy. Zarówno tych, którzy powiedzmy świadomie rozwijają się duchowo i uważają, że pieniądze to są nie, bo świadomy rozwój duchowy i pieniądze to są dwie różne rzeczy.
lub takich osób jak ja lub tych, których się spotykają, którzy mają lub zarabiają bardzo duże ilości pieniędzy i widzą, że zarabianie pieniędzy tak naprawdę to jest jakiś efekt uboczny ich rozwoju. I tak naprawdę pieniądze, no to fajnie, dobrze je mieć, ale one niczego absolutnie nie załatwiają. Tylko trochę jest odwrócona kolejność. Dlatego ja na takich spotkaniach zawsze mówię, że gdyby tak zacząć od drugiej strony wszystko, bo w tej naszej rzeczywistości wszystko stoi do góry nogami, czyli najpierw idziemy do przedszkola, w przedszkolu nam każą, nie pozwalają nam wychodzić za linię, mamy kolorowanki, musimy się w tych ramach kolorowanych zmieścić. To jest pierwsza rzecz. Potem idziemy do podstawówki. I jak mieliśmy jeszcze do tego 7 roku życia jeszcze różne fajne rzeczy widzieliśmy, patrzyliśmy na tę rzeczywistość inaczej, prawdopodobnie widzieliście więcej rzeczy niż pamiętacie, że widzieliście. Myślę, że teraz patrząc na te dzieci, które widzą jakichś swoich przyjaciół, jakieś inne rzeczy, których dorośli nie widzą, to każdy takie zdolności miał, każdy takie miał umiejętności, no ale poszedł do szkoły i w szkole mówią, nie, my ci powiemy, jak masz myśleć. My ci powiemy, jak świat wygląda. No i mówią ci, jak świat wygląda, potem wracasz do domu, mama mówi tak jest, tak nam w szkole mówią, poza tym jeszcze ci parę innych tematów swoich dorzuci. Tata taki się owaki, czy był, czy go nie było, to też pewnie swoje 3 grosze dorzucił, no i potem liceum, najlepiej studia jeszcze i gotowy produkt wychodzi i możemy iść do pracy wtedy. I brawo, super się dzieje. Najczęściej pracujemy, jesteśmy mniej zadowoleni albo bardziej, wchodzimy w jakieś relacje, bardziej udane, ale mniej udane, mija 30 rok życia, 40, 50, dochodzimy na przykład, budujemy duże firmy, staramy się, pracujemy ciężko od rana do nocy, stres, brak czasu, brak relacji z innymi, relacje w domu leżą, relacje z bliskimi leżą, no ale gdzieś ten koniec końców się wiąże, to jest taki też typowy przykład polskiego przedsiębiorcy, że jest wszędzie, ale nie tam, gdzie w danym momencie być powinien. No i wtedy najczęściej przydarza się jakaś duża sytuacja, jakiś duży test, duży egzamin, duże wyzwanie jest przed nami stawiane. Albo jakaś choroba, albo coś, na przykład już związek się nam rozsypał, że dochodzimy do momentu, kiedy kończymy relację, kończy się to rozwodem i tak dalej, lub innymi historiami. No i wtedy sięgamy, mówimy, kurczę, może by w takim razie spróbować coś innego poszukać, może coś jest więcej. No i zaczynają wchodzić w te obszary rozwoju osobistego, rozwoju duchowego, poszerzenia świadomości. A gdyby tak, zrobić to wszystko na odwrót, zacząć od takie małe dzieci już uczyć tego, że one mogą widzieć taki świat, jaki chcą widzieć, a nie taki, jaki dorośli widzą i mówią tym dzieciom, jak one mają patrzeć na ten świat. Gdyby bardziej ich uczyć tej otwartości, pozwalać im dokonywać tych wyborów, ze wszystkimi konsekwencjami tego, czyli stwarzamy dzieciom bezpieczne warunki do życia, ale przestajemy ingerować w ich wybory. Chcę tego wybrać, chcę tego spróbować, niech idzie, niech próbuje, niech się uczy na własnych doświadczeniach. I następnie zacząć ich w ten rozwój osobisty, rozwój świadomości, rozwój duchowy, te treści przekazywać. Już na etapie na przykład podstawówki. To dajcie znać, gdzie by ten świat był. Jakby to wyglądało, tak czysto hipotetycznie. Czyli odwracamy kolejność. Nie dopiero jak już wszystko się w naszym życiu zawaliło, przeszliśmy 1000 różnych traum, 1000 różnych jakichś nieprzyjemnych historii, już życie nam tak nakopało do tyłka, że już po prostu już nie mamy sił i dopiero wtedy zaczynamy gdzieś szukać jakichś alternatyw, tylko od samego początku. Zaczynamy budować czy to biznes, czy to relacje, czy to po prostu swoje życie, na solidnych fundamentach tego, kim naprawdę jesteśmy, na poczuciu własnej mocy. Nie tej osoby straumatyzowanej tymi wszystkimi historiami z dzieciństwa, tylko osoby, która świadomie rozumie, dlaczego takie rzeczy się wydarzyły, po co to było i jak można to wykorzystać na swoją korzyść. I gdybyśmy z tego pułapu zaczynali, z taką świadomością, to wszystko potem w życiu by szło tak, bo tak jest. I osoby, które zaczęły świadomie inwestować w swój rozwój osobisty czy swój rozwój duchowy, to tak wiedzą, że wszystko, kiedy w tym momencie, kiedy tą świadomość swoją poszerzają,
kiedy bardziej zaczynają się kierować nie umysłem logicznym, nie prawą tą półkulą, tylko sercem, czyli tą przestrzenią intuicji, jakkolwiek to zna, bo ktoś mówi, no jak serce, to serce nic nie czuje. Ale naukowcy już udowodnili, że serce ma te same połączenia neuronowe co mózg. Nie w takiej ilości, ale też one tam są. I takim naszym mózgiem drugim jest serce, a trzecim są jelita. Mamy 3 ośrodki, aczkolwiek jeden tylko rządzi. Jednemu oddaliśmy pełnię władzy, do której zupełnie nie ma chłopak kompetencji. No stara się jak może, ale no nie umie. No. Pamiętajcie, że umysł działa tylko na podstawie przeszłości, na podstawie tego, co już wie. A wie nie za dużo. Bo co on wie? On wie, że w wieku 3 lat mama zaprowadziła go do sklepu i jakaś pani w sklepie powiedziała: patrzcie, jakie ta dziewczynka ma krzywe nogi. Albo chłopiec poszedł z tatą na piłkę, i krzywo kopnął i się wszystkie dzieci z niego zaśmiały. I koniec. I trauma na całe życie. I potem jakiś głupi incydent, jakieś jedno złe spojrzenie przypadkowej osoby, jakieś jedno złe słowo od rodzica, który nie tak zareagował, jak to dziecko oczekiwało, że zareaguje. I całe życie mamy, można powiedzieć, jesteśmy przez całe życie straumatyzowani. Całe życie potem odtwarzamy ten sam schemat, ten sam lęk, który zadział się w przeszłości, jego już nie ma teraz, ale umysł ciągle wraca, bo umysł wszystko kategoryzuje. Umysł jedynie widzi coś poprzez zmysły, filtruje przez te wszystkie filtry, które na siebie ponakładaliśmy, poprzez te nasze przekonania, poprzez to wszystko, czego doświadczyliśmy. Ten umysł tak zwany gadzi i on mówi nam: jest tak i tak, wtedy tak zareagowałaś, wtedy się przestraszyłaś, wtedy się błałaś, płakałaś, teraz musisz zareagować tak samo. Mimo że tamtej sytuacji już nie ma, ona dalej żyje w nas. A w momencie, kiedy przechodzimy z umysłu, wchodzimy bardziej właśnie w tą przestrzeń serca, w przestrzeń intuicji, w przestrzeń czucia, nie zakładania i logicznego myślenia, tylko w przestrzeń czucia, no to wtedy nagle okazuje się, że są to całkiem inne i nowe obszary do eksplorowania. Nagle się okazuje, że wszystko zaczyna płynąć, że wszystko się układa, że to nie musi być nic trudnego. Po czwartkowym naszym webinarze, wspaniałym, tak napisaliście, mówiliście, najlepsze wasze szkolenie do tej pory, a tych webinarów już poprowadziliśmy, kurczę, z kilkadziesiąt takich zamknięto otwartych szkoleń. To wasze wrażenie, że z jednej strony, że było super, że bardzo się podobało, ale większość osób mówi, że jest zmobilizowana tym, że to może być takie proste, że to, co was najbardziej zachęca, to, że może być takie proste. I to jest proste. To jest proste. To można powiedzieć, nie jest łatwe, ale jest proste. Ponieważ nie jest łatwe, bo musicie zacząć z tych narzędzi korzystać. Musicie tą wiedzę przekuć w wasze doświadczenie. Może bardziej te informacje, które macie, które od nas otrzymujecie, musicie przekuć w wasze doświadczenie, wtedy to się stanie waszą wiedzą. Prawdziwą, taką, którą wam już nikt nie zabierze. I to jest łatwe. To jest... Tylko trzeba to robić. No. To jest tak. Dostajecie gotowe przepisy, gotowe wzory, schematy, strategie. Wystarczy je wykorzystać i wszystko zaczyna się zmieniać. I to nie jest coś, co ja sobie wymyśliłem teraz, że tak przypuszczam, że tak będzie. Tak czuję, że jak to zastosujecie, tak będzie. Bo po pierwsze, ja to stosuję od lat i to działa. Magda stosuje to od lat i to działa. I setki osób, które już przeszkoliliśmy od zeszłego roku, też mówi, że to działa. Więc ten odsetek osób, które mówi, że to działa, jest bardzo wysoki. I z reguły są to osoby, które faktycznie nie poprzestały na tym, że obejrzały szkolenie i powiedziały, no faktycznie dobre, super te narzędzia, ale gdzieś na razie to jeszcze na razie nie teraz, później z tego skorzystam. Tylko osoby, które faktycznie wzięły odpowiedzialność za swoje życie, podjęły świadome decyzje, po pierwsze, żeby wziąć udział w warsztatach, a potem, żeby skorzystać z tych warsztatów, bo są dwie różne rzeczy. Bo można iść na warsztaty. Ja robiłem tak wiele razy. Coś mi się podobało, coś czułem, szedłem za głosem intuicji, korzystałem z warsztatów, ale potem wiele lat to leżało, gdzieś tam czekało na swój czas. To też jest okej. Aczkolwiek tamte czasy
a te czasy, które są teraz, to są dwie różne rzeczy. Bo jak wspomniałem wam o tym globalnym przyspieszeniu, można powiedzieć, to już jest fakt naukowy. I to, co kiedyś zajmowało lata, miesiące, teraz zajmuje dni, godziny. I to jest ta jedyna różnica. Narzędzia mogą być podobne, ale prędkość, z jaką wy się do nich dostosowujecie, jest też dużym zaskoczeniem dla nas. Od pierwszego warsztatu, jaki poprowadziliśmy, te zmiany, które w was następowały, zadziwiały nas, bo my nie mieliśmy tak szybkich efektów w tamtych czasach. Ja mogę mówić za siebie, mi zajmowały miesiące, lata dojście do pewnych rzeczy. A widzę teraz, że to samo, te same rzeczy, te same narzędzia, teraz wystarczy dzień, tydzień, miesiąc i dzieje się, i to się zmienia. I to jest dla mnie niezwykłe i to jest tym bardziej zachęcające mnie do tego, żeby robić to, co dalej robimy, żeby to kontynuować. I tym bardziej widzę, jak świadomość ludzi, przede wszystkim nawet takich osób stricte niezwiązanych gdzieś z tym światem energii, światem duchowym, którzy dopiero gdzieś swoje pierwsze kroki stawiają. Ale widzę, jak w was jest duża otwartość, jak jest duża chęć do działania. Wiele osób dzisiaj mi powiedziało, rozmawiałem z wieloma osobami i powiedziały mi, że z tymi, które aplikowały na nasze warsztaty, powiedziały mi taką rzecz, że załóżmy, rozwijam się od 10-15 lat, ale ostatnie kilka lat miałem przerwę. Miałem przerwę, zająłem się innymi rzeczami i teraz czuję, że to jest ten moment. I właśnie to jest to, że kiedy się idzie za tym głosem czucia, za tym głosem intuicji, kiedy się czuje, że to jest ten moment właśnie, żeby tego nie zagłuszać, żeby znowu nie odkładać tego na później, na kolejne kilka lat. Bo te kilka lat wcześniej, a te kilka lat, które teraz będą teraz, to jest zupełnie innych kilka lat. I jak teraz nie zaczniemy pewnych rzeczy, pewnych rzeczy nie pozmieniamy w swoim życiu, i jak nie będziemy podejmować tych świadomych decyzji, tylko dalej będziemy reagowali z automatu i będziemy w tym stałym trybie reakcji, w stałym trybie reagowania, bo taki jest nasz umysł, taki jest nasz mózg. Nasz mózg jedynie reaguje na to, co się wydarza. On nic nie kreuje, on nic nie tworzy. On jedynie reaguje. I przez 95% swojego czasu jest w trybie reagowania. Coś się zdarza i reagujemy na to. Kodyfikujemy i analizujemy. Dobre dla mnie, złe. Tragedia, euforia i tak dalej, i tak dalej. Ale tu nie ma kreacji. Nie ma świadomej kreacji. I to jest ta różnica, że ten czas reagowania powoli się kończy. Będzie coraz trudniej, wręcz można powiedzieć, przetrwać w tej rzeczywistości. Co widzicie od kilku lat, jak to wygląda. Jeżeli cały czas będziemy w trybie reagowania, bo nasz system nerwowy tego nie wytrzyma, nasze ciała tego nie wytrzymają, będzie po prostu będzie coraz bardziej pod górkę. To widzę z obserwacji tego, co się naokoło dzieje i też z doświadczeń ludzi. Ale myślę, że wy macie tą przewagę nad tą starą wersją siebie, że już wiecie, bo coraz więcej czujecie, coraz mniej analizujecie i coraz częściej jesteście tutaj. Nawet jeżeli uważacie, że jesteście za rzadko, że moglibyście coś przyspieszyć i jeszcze zrobić to szybciej, to nieistotne. Ważne, że macie już tego świadomość. Świadomość tego, to już pozycjonuje was naprawdę w procentach ludzi na świecie, bo większość jednak jest na tych jeszcze poziomach, wybiera jeszcze te trudne doświadczenia, ciężkie doświadczenia, ale myślę, że wy jesteście na takim etapie, że już te ciężkie doświadczenia macie za sobą. Już tyle tych ciężkich doświadczeń nazbieraliście, dajcie znać. Kto tak ma, że już wystarczy mu ciężkich doświadczeń, że już wystarczy, że on już swoje przeżył i teraz chciałby trochę w inny sposób zacząć kierować ten świat i tę swoją rzeczywistość. Nie w przestrzeni umysłu, ale w przestrzeni czucia. Bardziej kreować niż reagować. Kto by chciał kreować, a nie reagować?